Gdy wieść o śmierci Władysława dotarła do kraju, rozpoczęły się żmudne negocjacje. Szlachta polska chciała posadzić na tronie jego brata, wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka, jednak tylko pod warunkiem uzyskania kolejnych przywilejów. Kazimierz z kolei nie miał zamiaru spełniać żądań szlachty i chciał rządzić po swojemu. W pewnym momencie nawet szlachta polska groziła obsadzeniem tronu Hohenzollernem lub Habsburgiem, jednak na szczęście do tego nie doszło. Po pół roku negocjacji osiągnięto kompromis i 2 czerwca 1445 roku w krakowskiej katedrze odbyła się uroczysta koronacja Kazimierza na króla Polski. Tym samym powrócono do unii personalnej między koroną a Wielkim Księstwem. Koronacja odbyła się rychło w czas, ponieważ pod koniec 1946 roku do króla Polski zgłosił się jego kuzyn Roman Musatowicz. Roman był synem gospodara mołdawskiego Eliasza I, który został zamordowany przez własnego brata, a stryja Romana Stefana I. Tak się akurat złożyło, że to właśnie Stefan był aktualnym władcą tego kraju, a Roman, co oczywiste, pragnął odzyskać tron i przy okazji zemścić się na znienawidzonym krewniaku. Król zwołał zebranie w Krakowie, na którym postanowiono uradzić, jak ustosunkować się do tej sytuacji. Proponowano różne rozwiązania, m.in. pełną pomoc wojskową, brak jakiejkolwiek reakcji lub wysłanie tylko ochotników. Ostatecznie jednak wybrano najskuteczniejszą metodę. Obdarowano Romana pieniędzmi. Jak wiadomo, do prowadzenia wojny potrzeba 3 rzeczy: pieniędzy i jeszcze trochę pieniędzy, dlatego podarunek Kazimierza szybko przyniósł pożądane skutki. Roman, na czele wojska opłaconego polskim złotem, wyruszył z początkiem następnego roku z Kamieńca Podolskiego. Szybko zajął Suszawę i rozbił lojalistów w bitwie pod Birladem. Mołdawscy bojarzy szybko wyczuli, skąd wiatr wieje i pewnej styczniowej nocy pojmali Stefana. Następnego dnia dostarczyli go Romanowi wraz z zapewnieniem o lojalności względem jedynego i prawowitego władcy. Jeszcze tego samego roku Roman został koronowany gospodarem mołdawskim i zgodnie z tajną umową przyrzekł wiernie trwać przy boku Rzeczpospolitej. Co zaś się tyczy Stefana, powiedzmy, że zakończył żywot w sposób typowy dla regionu. Zaraz po tym nasz władca musiał przenieść uwagę na północ. Na terenie zakonu krzyżackiego wybuchła wojna domowa. Pruskie mieszczaństwo skupione wokół Gdańska, Królewca, Tucholi i Ostrudy utworzyły tzw. Związek Pruski i wypowiedziało posłuszeństwo władzom zakonnym. Początkowo krzyżacy pod wodzą Gregora von Howena z łatwością rozbijali rozproszone siły Prusów i dość szybko udało im się odbić Królewiec. Jednakże już w kwietniu hetman wielki litewski Kaributas Simonavicius, czy też Korybut Siemieniowicz, jak podają inne źródła, wkroczył na ziemię krzyżackie i rozbił armię von Howena w szeregu potyczek na Warmii. Aktywność korony i jej wasali, to jest Mazowsza i Mołdawii, ograniczała się głównie do okupacji wrogiego terytorium i rozbijania pomniejszych formacji zakonnych wojsk. Już w listopadzie podpisano traktat pokojowy, w którym zakon uznał niezależność miast pruskich, a niejako przy okazji do korony wcielono ziemię chełmińską. Tuż po wojnie przedstawiciele pruskich miast wysłali delegację do Krakowa, gdzie podpisano akt oddania nowo wyzwolonych ziem pod wieczystą opiekę króla polskiego. Rzecz jasna, tak jak w przypadku mołdawskim, ustalono to jeszcze przed wybuchem wojny. Po uspokojeniu sytuacji wewnętrznej, zabezpieczeniu od południa i uzyskaniu dostępu do Bałtyku, król udał się na zasłużony odpoczynek do Puszczy Grodzieńskiej, gdzie lubił polować. Niestety w czerwcu 1452 roku podczas polowania spadł z konia i umarł kilka dni później w wieku zaledwie 25 lat.